Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z przepięknej okolicy Częstochowy, gdzie za moimi plecami znajduje się wybudowany przez nas dom pod klucz Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m². Zapraszam Was dzisiaj do tego odcinka. Oglądajcie go do końca, ponieważ na końcu zadam Wam pytanie konkursowe. No jako, że mamy listopad i święta już coraz bliżej, no to przydałby się jakiś Housemartowy konkurs z upominkami od nas. Także na końcu będzie pytanie, a pytanie będzie dotyczyło tego, co jest w tym odcinku, dlatego bardzo uważnie go oglądajcie. Nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A oto jest i on, dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m². Dom ten ma 4,6 m szerokości, 7,5 m długości oraz 6 metrów wysokości. Jest to nasz bestseller. Tego domu budujemy najwięcej w całej Polsce. Dom ten jest budowany zarówno jako tak zwany second house, czyli dom, który wykorzystujemy głównie na weekendy. I zobaczcie, jaka tutaj jest piękna okolica i właśnie taki jest cel wykorzystania tego domu przez naszych klientów. Jest to ich właśnie taki dom wakacyjny, ale również ten dom jest bardzo często budowany jako dom pod kątem inwestycji. Mamy też wiele takich osad wybudowanych, między innymi Orzechówka, Domki Mocy pod Kielcami, czy Wzgórza Kunowskie, również pod Kielcami, czy Zawobaja w miejscowości Zawoja. Jest tego naprawdę dużo. Żurawi Las w Sasinie nad morzem, czy Stodoła nad Wkrą pod Warszawą. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to przepraszam. Jeżeli ktoś by potrzebował, to wyślemy na maila całą listę inwestycji, które budowaliśmy właśnie pod kątem domów na wynajem, bo ten model sprawdza się idealnie, zarówno pod kątem właśnie takiego krótkoterminowego wynajmu, jak i pod kątem takiego weekendowego spędzania czasu, a i mamy również klientów, którzy w tym domu mieszkają, bo ten dom, pomimo tego, że ma 35 m² powierzchni zabudowy, to wewnątrz ma 45 m², co jest odpowiednikiem dwupokojowego mieszkania, więc dla singla czy dla pary taki dom jest super, a z racji tego, że ma też dodatkową dolną sypialnię w tym miejscu, zaraz sobie wejdziemy do środka, to Wam ją pokażę, również dla pary 2+1 również może spełniać taką funkcję domu po prostu mieszkalnego. Dom ten może być wybudowany zarówno w trybie pozwolenia na budowę, jak i w trybie zgłoszenia zarówno budynku mieszkalnego, czy też budynku rekreacji indywidualnej. Spełnia on wszystkie warunki techniczne, więc jest to dom całoroczny, więc jest w nim po prostu zimą ciepło, a latem przyjemnie chłodno, ponieważ dom jest bardzo dobrze wyizolowany. Pomimo tych wielkich frontowych przeszkleń, to te domy są po prostu dobrze wyizolowane. Słuchajcie, co widzimy na zewnątrz? No przede wszystkim rzucają nam się w oczy te wielkie, duże frontowe przeszklenia. One są tutaj na froncie budynku, dzięki czemu dom jest dobrze w środku doświetlony. Akurat na tej działce jest tak posadowione, że jest frontem w kierunku lasu, więc tych dużych frontowych przeszkleń klienci tutaj po prostu będą patrzyli się na ścianę lasu, no i będą po prostu w bliskim kontakcie z naturą. Przed domem wykonaliśmy taras oraz pergolę, a we własnym zakresie klienci wykonali tutaj taką ramkę jakby wokół, opaskę wokół domu, gdzie wysypali to takim kamieniem i takim jak betonowymi krawężnikami. Tutaj po bokach jest oddzielony ten budynek, ta strefa budynku od po prostu samej działki. Jeżeli chodzi o elewację, to elewacja jest wykonana ze świerku skandynawskiego i jest to taki sam kolor, jak jest u nas na grondach. Tak ta elewacja wygląda z bliska. Bardzo ładnie się prezentuje zarówno w ostrym słońcu, jak i w cieniu. I zaraz pójdziemy sobie od tej drugiej strony, to zobaczycie również, jak ona się w cieniu prezentuje. Tutaj mamy wyjście na agregat zewnętrzny od klimatyzacji, ponieważ ten dom jest wyposażony zarówno w jednostkę klimatyzacji z opcją grzania i z opcją chłodzenia oraz w ogrzewanie podłogowe matami grzewczymi. Możecie zauważyć na zewnątrz, i to już 90% klientów wybiera ten pakiet i się nie dziwię, to jest pakiet właśnie rolety osłonowe zewnętrzne i tutaj na wszystkich oknach parteru te rolety zostały zastosowane.
Przejdziemy sobie teraz może na tył tego budynku. Pokażę Wam, jaką modyfikację wprowadzili tutaj inwestorzy, a wprawne oko na pewno to dostrzeże. A mianowicie na górze nie ma tego okna 2 kwadraty i trójkąt, tylko jest takie okno prostokątne. No i to jest taka modyfikacja, którą tutaj inwestorzy wprowadzili. Na dole widzimy, że mamy tutaj również te rolety osłonowe, zarówno w tej sypialni dolnej, o której wcześniej mówiłem, ale również w łazience. A tutaj jest kranik, który zawsze klientom montuję od siebie w prezencie, bo taki kranik po prostu wiem, że się przydaje, jeżeli chodzi o użytkowanie takiego budynku. Bardzo często pytacie nas, jak długo będą stały drewniane domy. Czy na przykład, nie wiem, jak przyjdzie jakaś wichura, to czy tego domu nam nie zwieje, albo w ogóle jak jest z żywotnością, no na przykład jeżeli chodzi o elewację, prawda, no bo jest ona drewniana, wiadomo, że drewno to naturalny surowiec, no i podlega jakby degradacji, jeżeli się o niego nie dba. I tu chyba jest słowo klucz, jeżeli się o to nie dba. W zasadzie to wszystko, jeżeli się o to nie dba, no to posłuży nam o wiele krócej, aniżeli natura czy producent by przewidzieli żywotność danego, czy to materiału budowlanego, czy jakiejkolwiek innej rzeczy. Jeżeli chodzi o budowę domów z drewna, to absolutnie się nie można tego obawiać. Dzisiejsza technologia, która jest wykorzystywana do budowy domów, czy to potocznie nazywanych szkieletówkami skandynawskimi, czy modułowymi, jak zwał, tak zwał, generalnie są to domy szkieletowe, drewniane, ale ta technologia i drewno wykorzystywane obecnie do budowy tych domów, no w żaden sposób nie można już tego porównać nawet z latami 90., a co dopiero mówić o latach 70. czy 60. Więc ten stereotyp domku, że przyjdzie wiaterek i nam go zdmuchnie, jest totalnie już nietrafiony. Technologia, którą się obecnie stosuje i samo drewno konstrukcyjne o oznaczeniu C24, które my importujemy ze Skandynawii, jest na tyle trwałym surowcem, że te domy przyjmuje się, że będą stały kilkadziesiąt lat, a nawet i ponad 100 lat. A jako ciekawostkę powiem Wam, że najstarszy w Polsce drewniany kościół, potwierdzony jego wiek powstania badaniami dendrologicznymi, czyli badaniami, dendrolodzy zajmują się badaniem drewna i wykonali badania tego kościoła i okazało się, że pochodzi on z końcówki XIV wieku. No więc wyobraźcie sobie drewniany kościół wybudowany w XIV wieku, który do tej pory stoi i funkcjonuje. Więc co dopiero możemy porównywać kościół z XIV wieku, drewniany, a nowoczesne budownictwo szkieletowe. Te domy szkieletowe, jeżeli się będzie o nie dbało, jeżeli się będzie odpowiednio impregnowało często elewację, olejowało taras, pergolę i dbało o ten dom, utrzymywało się w nim mniej więcej stałą temperaturę dzięki online sterowaną klimatyzacją czy ogrzewaniem podłogowym, będzie nam służył przez dziesiątki, jak i nie przez setki lat. Setki lat raczej nikogo nie interesują, ludzkie życie aż tyle nie trwa, ale te dziesiątki lat są w zasięgu nas wszystkich i mogę Was spokojnie tutaj mogę Wam obiecać, że te domy po prostu tyle lat spokojnie wytrzymają, jeżeli się będzie o nie po prostu dbało. Taras został tutaj powiększony przez naszych inwestorów. Standardowo ma 10 m². Tutaj tych metrów jest o wiele więcej. Wykonaliśmy pergolę. Również ona jest w kolorze tutaj elewacji. Mamy kinkiety zewnętrzne. To wszystko wchodzi w skład tego pakietu tarasy i oświetlenie zewnętrzne. Mamy tutaj punkty elektryczne na zewnątrz, żeby sobie podpiąć czy to smartfona do ładowania, czy jakiś sprzęt grający. No po prostu, żebyśmy mieli tutaj zapewnioną energię, jak będziemy sobie siedzieli na tym tarasie. Dom posadowiony jest na płycie fundamentowej. Zwracam Wam uwagę na takie detale, jak chociażby obróbki blacharskie, żeby one były również wykonywane w tych wrażliwych miejscach budynku, czyli właśnie na przykład na narożnikach. Dbałość o szczegóły jest istotna. Nie mówię, że jesteśmy pedantyczni, natomiast na takie rzeczy po prostu warto zwrócić uwagę i
i te rzeczy po prostu pozabezpieczać, bo to, co może być najgorsze w domach jakichkolwiek, nie tylko szkieletowych, ale również murowanych, to po prostu wilgoć, która nam degraduje po prostu dom, może być grzyb i tak dalej, więc warto właśnie o takie rzeczy jak obróbki blacharskie szczególnie zadbać. Rozgadałem się, chodźmy do środka, zaproszę Was i pokażę Wam, jak ten dom wygląda w środeczku, a też on ma takie drobne zmiany. Jesteśmy w środku. Dom jest wykonany już pod klucz. Możecie sobie też zobaczyć, jak ten pakiet pod klucz z naszej strony wygląda. Pierwsza rzecz, chciałem Wam pokazać, tutaj mamy w tym budynku akurat skrzynkę elektryczną, gdzie mamy bezpieczniki, ale zobaczcie, że tutaj zostawiliśmy taką ściankę. Dzięki temu, że została ta ścianka, to wytworzył nam się naturalnie taki, można by powiedzieć, coś na stylu wiatrołapu, bo tutaj nie mamy jakby ściany ani drzwi, ale jest tu taka strefa, że po wejściu możemy sobie tutaj zostawić kurtki, czy buty, czy jakąś pufkę do tego, żeby sobie usiąść i założyć buty, czyli taka pierwsza strefa po tym, jak do tego domu wejdziemy. Od razu po lewej stronie mamy łazienkę i tak ta łazienka się prezentuje. Mamy ubikację, mamy kabinę prysznicową, normalną, 90, wygodną. Tutaj jest miejsce na pralkę. Mamy taką rewizję do hydrauliki. Mamy tutaj umywaleczkę, mamy lustro, mamy prowadzącego. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. I mamy, słuchajcie, okno, które jest oczywiście otwieralne, ale jest też to okno również uchylne i ma też takie nawiewniki to okno. Więc wentylacja tutaj w tym pomieszczeniu jest dobra. Tutaj mamy przepływowy ogrzewacz wody, a każde pomieszczenie, zobaczcie, jest wyposażone w maty grzewcze, które możemy sterować online za pomocą aplikacji w smartfonie. Możemy sobie je włączyć, wyłączyć. No, jakby spełniają swoją funkcję. 16,3 stopnia. Taką temperaturę nam obecnie pokazują. Łazienka ma około 3 m². Przejdziemy teraz do tej tak zwanej dodatkowej dolnej sypialni, gdzie również mamy to ogrzewanie podłogowe. Mamy tutaj sterownik. Każdy pokój ma swój sterownik. I tutaj jest około 7 m². Spokojnie tu wchodzi jedno łóżko, drugie łóżko. Tu może być szafka, a na przykład w tym miejscu, gdybyśmy na przykład chcieli zrobić szafę, to wtedy ten sterownik i kontakt możemy dać w innym miejscu w tym pokoju, a tu na przykład zrobić szafę. Okna mamy tutaj standardowe z tego projektu. Mamy również oczywiście te nawiewniki. Okna mamy tutaj, to okno jest uchylne, a to okno jest uchylne i otwieralne. Zaraz się do niego dostanę, bo tu jeszcze leżą drzwi przygotowane do tego, żeby je zamontować. Proszę bardzo. Także wszystko tutaj działa. Wysokie pomieszczenia, od podłogi do sufitu ponad 2,50, więc jest tutaj dużo miejsca. I przejdziemy sobie teraz do salonu z aneksem kuchennym. To jest moja robocza drabina, którą wożę w samochodzie, no ale docelowo będą tutaj schody oczywiście. Więc jesteśmy w salonie z aneksem kuchennym i tak on się tutaj prezentuje. Tutaj będzie aneks kuchenny. Tutaj mamy okno, które też jest oknem uchylnym. Tutaj będzie najprawdopodobniej kanapa. Natomiast tutaj, w tej części, będzie ta część telewizyjna. Mamy już zrobiony przepust pod kable, widzicie? Tutaj kable wchodzą. Tutaj w ścianie jest specjalna rura PCV i tutaj te kable wychodzą i możemy sobie ten telewizor tutaj zawiesić. No i taka ciekawostka, tak jak Wam mówiłem, są rolety i zobaczcie, te rolety są tutaj wyposażone w taki, że tak powiem, mechanizm, że za pomocą kontaktu są sterowane i właśnie opuszczamy rolety i tak samo te rolety podnosimy. Trzeba trzymać, żeby te rolety się podnosiły. Możemy też zrobić sterowanie tymi roletami na pilota albo no taki już prehistoryczny sposób, czyli na tak zwany sznurek. Czyli mamy tutaj taką kasetkę ze sznurkiem i po prostu pociągamy ten sznurek i ta roleta nam się otwiera lub zamyka, ale zdecydowanie to jest wygodniejsze. No i to, co najbardziej w tym domu mi się podoba i Wam również, to są te wielkie frontowe przeszklenia,
które tutaj idą aż do samego sufitu i tutaj mamy 6 metrów wysokości, prawie 6 metrów od tego punktu do podłogi. Jest tutaj naprawdę dużo miejsca. Okna tutaj inwestorzy nie zmieniali, czyli zrobili w tym klasycznym otwieralnym systemie. Te dwa skrzydła się otwierają. W modelu Mezzanine 35 nie ma tego słupka środkowego, dzięki czemu możemy od razu wyjść sobie tutaj wygodnie na taras, bo w przypadku Mezzanina 50 ten słupek już konstrukcyjnie musi być. Zobaczcie, jaki piękny motyl. Chyba mu pomożemy jakoś, żeby on sobie wyskoczył. Wyskoczysz, motylku? O, i dobry uczynek zrobiony. Tak, także tak to wygląda, jeżeli chodzi o te wielkie frontowe przeszklenia. Słuchajcie, nie będę przedłużał. Idę teraz na górę po mojej drabinie i pokażę Wam, jak wygląda antresola w tym projekcie. No i jestem już na antresoli. Może zacznę od tego, żeby pokazać Wam takie barierki. Robimy w standardzie. Jest to typowa drewniana barierka. Jeżeli byście chcieli inną barierkę, na przykład dostosowaną do poręczy na przykład schodów, no to nie ma problemu. Możecie tą barierkę zdemontować i jakąkolwiek inną we własnym zakresie sobie tutaj zamontować. Natomiast taką barierkę na antresoli robimy standardowo i tą barierkę po prostu macie od nas. Taką barierkę robimy tutaj w tym miejscu. Jak już sobie wejdziemy po schodach na antresolę, no to będziemy sobie tutaj na tym pięterku, które ma blisko 20 m2 powierzchni. No i co możemy tutaj na tej antresoli zaobserwować? Przede wszystkim w przypadku tej realizacji mamy tutaj wykusze, w których może na przykład iść wentylacja, ale również te wykusze mogą posłużyć ku temu, żeby wykonać tutaj na przykład ażurową ściankę odgradzającą tą część antresoli, na przykład od tej części antresoli, w której przed chwilą stałem. Tutaj na przykład można zrobić sobie home office, tak jak my mamy na grondach, i mieć tą po prostu część, nazwijmy to sypialnianą, odgrodzoną. No to jest na przykład jeden przykład. Tutaj możemy na przykład zrobić sobie jakąś szafę w takiej zabudowie. Można zwrócić uwagę, że na antresoli również jest ogrzewanie podłogowe i tutaj jest ten sterownik do ogrzewania podłogowego na antresoli. Ściana kolankowa na antresoli ma 1,13 m, więc jest wysoka ta ściana kolankowa. Można podejść w zasadzie do samej ściany na wyciągnięcie ręki. Tutaj będzie stało najprawdopodobniej łóżko, szafeczki, gniazdka, kontakty, włączniki są tutaj już wykonane. I tutaj mamy to okno w kształcie prostokąta. Takie okno ma sens, uważam, jeżeli tutaj byśmy chcieli zrobić drugą jednostkę klimatyzacji, no bo wtedy mamy tutaj dużo miejsca do tego, żeby tą jednostkę przyczepić, bo jeżeli byśmy mieli tutaj jeszcze ten trójkąt, no to wtedy tutaj tej jednostki prawdopodobnie ona nam się nie zmieści. A w przypadku takiego prostokąta, no to tutaj bez problemu ta jednostka do klimatyzacji w tym miejscu się oczywiście zmieści. To okno jest również wyposażone w takie nawiewniki. Ono jest uchylne, a to okno jest otwieralno-uchylne, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą antresolę. No i to, co najbardziej na antresoli się podoba, nie tylko mi, ale i również Wam, to jest właśnie widok z okien i z tych dużych przeszkleń. I akurat tutaj jest on wyjątkowo ładny, bo jest bezpośrednio na ścianę lasu i możemy sobie tutaj, że tak powiem, podglądać przyrodę i naturę, jak ona po prostu funkcjonuje. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pokazałem Wam Mezzanine Smarta o powierzchni zabudowy 35 m2. Jeżeli byście byli zainteresowani, ile kosztuje taki dom, to wejdźcie na naszą stronę internetową w zakładkę Projekty i wyceny. Tam znajdziecie kilkanaście wycenionych tego typu domów w formie bardzo wygodnego konfiguratora. Klikacie w dom lub w napis konfigurator, otwiera Wam się nowa karta danego projektu i macie konfigurator i możecie sobie zaznaczyć odpowiednie pakiety. Jeżeli chodzi o ten dom, musicie zaznaczyć sobie pakiety: płyta fundamentowa, pakiet numer
3, pakiet numer 4, klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, tarasy i oświetlenie zewnętrzne oraz wykończenie pod klucz. Zjeżdżacie niżej i pokazuje Wam się cena za Waszą konfigurację. Jeżeli byście byli zainteresowani budową takiego domu, no to koniecznie zarezerwujcie sobie termin w naszej firmie na budowę. Wystarczy wejść w zakładkę kontakt, tam jest formularz, wypełnijcie formularz, one wszystkie trafiają bezpośrednio do mnie i ja każdemu, kto wyśle do nas formularz, to w krótkim czasie, czasem tego samego dnia, nawet o tej samej godzinie, czasem dnia następnego, jak jestem gdzieś na budowie, w trasie i po prostu pracuję w terenie, ale każdemu wysyłam procedurę zamówienia domu, która ma 6 punktów i w kilku prostych krokach pokazuje, co trzeba zrobić, żeby spełnić swoje marzenie o tak pięknym po prostu domu. A teraz zgodnie z obietnicą dla tych, którzy wytrwali do samego końca, dali już pewnie łapkę w górę, dali subskrypcję i pewnie nawet może już coś w komentarzu napisali, to dla tych najbardziej wytrwałych obiecywane losowanko. Słuchajcie, mam nadzieję, że bardzo dokładnie oglądaliście ten odcinek i pytanie, słuchajcie, brzmi, napiszcie odpowiedź w komentarzu, z którego wieku pochodzi najstarszy w Polsce drewniany kościół. Na jaki wiek jego budowa jest datowana? Odpowiedź możecie napisać zarówno cyframi rzymskimi, jak i po prostu po arabsku liczbą w komentarzu i spośród tych, którzy napiszą prawidłową odpowiedź, wylosujemy osobę, której prześlemy Housemartowy kosz z upominkami. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Bardzo mi miło, że byliście do samego końca. Pozdrawiam Was ciepło, serdecznie. Trzymajcie się. Cześć! Housesmart. Jesteś u siebie.